Niedawno poprosiliście mnie o przetestowanie nowych bezprzewodowych słuchawek od firmy JBL. Wiem, dawno nie było tutaj recenzji żadnych słuchawek, ale te faktycznie wydały mi się ciekawe. Mówimy tutaj o modelu Tune 220 TWS. Jeśli interesujecie się zakupem, to zaraz przekonacie się, czy warto. Ale zanim zaczniemy, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja nazywam się Szymon Kosek i na tym kanale testuję dla Was technologię. Więc jeżeli ten film Wam się spodoba, to rozważcie subskrypcję. A teraz możemy zaczynać. Co mnie zaciekawiło w tych słuchawkach, to ich budowa. Przypominają nią AirPodsy od Apple, czyli nie mają takiej typowej dokanałowej gumki jak w większości słuchawek. W uszach trzymają się poprzez zakotwiczenie w małżowinie. Dlatego też jest to ciekawa opcja dla tych, którym po prostu nie pasują te słuchawki wpychane do kanału słuchowego. Okej, faktycznie przypominają AirPodsy, ale nie w 100%. Zacznijmy od case'a ładującego. Jest mały i zgrabny, choć troszeczkę byłem zawiedziony, że jest tak gruby. Pomimo tych wymiarów bez problemu mieści się do kieszeni spodni i nie jest mocno wyczuwalny, czyli bez problemu można go nosić cały czas ze sobą. Klapka jest przytrzymywana przez jakiś magnetyczny mechanizm, który dobrze uniemożliwia jej przypadkowe otwarcie i zamknięcie. W środku zobaczymy dwie słuchawki, które oznaczone są dodatkowo kolorkami, żeby ich nie pomylić, co jakby jest i tak bardzo trudne, więc nie wiem, czy ktokolwiek będzie na te kolory zwracać uwagę. Lewa ma niebieską, a prawa czerwoną kropkę. Dodatkowo na środku znajdują się 3 diody, które wskazują poziom naładowania słuchawek. Kolejne diody znajdziemy na samej górze słuchawek, te akurat wskazują stan połączenia lub ładowania. No i jeszcze jedna sprawa, na samym dole etui znajdziemy złącze do ładowania i jest to niestety złącze micro USB. Spodziewałem się mimo wszystko USB typu C, no ale najwyraźniej jeszcze muszę troszeczkę poczekać. Dobra, ale przejdźmy do samych słuchawek. Tak jak wspominałem, nie są to słuchawki dokanałowe, tylko zwykłe douszne. Wykonane są z plastiku i to sprawia, że są bardzo lekkie. Do tego stopnia, że praktycznie nie czuć ich w uszach, co akurat może być ich zaletą. Niestety jednak w moim przypadku, a konkretnie w przypadku mojego upośledzonego zarostu, bardzo niesie się dźwięk ocierania o włosy na twarzy. To znaczy, że jak na przykład zaczynam rzuć gumę, to słyszę takie drapanie w słuchawce. Takiego problemu oczywiście nie ma, jeżeli nie macie zarostu. Jeśli chodzi o sam wygląd, to muszę przyznać, że tutaj, podobnie jak większość z Was, zadałem sobie pytanie, dlaczego one są takie grube. Nie ma może tragedii, ale da się zauważyć to, że są dużo grubsze niż AirPodsy. W uszach wygląda to po prostu dziwnie, ale to również jest kwestia przyzwyczajenia i własnych upodobań, bo w sumie wygląd w słuchawkach nie jest aż taki ważny. No właśnie, ale jak już mówimy o rzeczach ważnych, to pewnie interesuje Was dźwięk. Tutaj nie ma zaskoczenia i spokojnie mogę polecić te słuchawki pod tym kątem. Może nie ma izolacji od otoczenia, ale niektórym też może o to chodzić. Na przykład w sytuacjach, gdy chcemy słyszeć dobiegające z otoczenia dźwięki ruchu ulicznego podczas biegania, albo po prostu rozmowy jakichś randomowych osób w autobusie. Nie, żebym tak robił. No i jeśli chodzi o brak tej izolacji, to przez to słychać stratę jakości dźwięku. Co to oznacza? Ano tyle, że gdy docisnąłem sobie te słuchawki mocniej do ucha, to było słychać bardzo dobry bas i ogólnie dobrą jakość wszystkich dźwięków. Po puszczeniu słuchawek nadal jest dobrze, ale bas nie jest już taki super wyraźny i głośny. Nie wiem jak to lepiej opisać, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Podsumowując, dźwięk jest bardzo dobrze, więc pod tym kątem warto je kupić. Ale to nie jest wszystko. Co jeszcze ważne w tego typu słuchawkach, to sterowanie. Nie mamy tutaj żadnych dotykowych paneli i chwała za to, bo czasem jest z tym sporo problemu. Mamy za to takie małe przyciski, które można łatwo zlokalizować pod palcem. Przy użyciu lewej słuchawki możemy zmienić piosenkę do przodu i do tyłu, natomiast za pomocą prawej możemy włączyć lub wyłączyć muzykę, przywołać asystenta głosowego lub po prostu odebrać połączenie przychodzące. Mikrofon działa bez problemu i rozmowy przebiegały u mnie bez żadnych zakłóceń. Dodatkowo jeśli chodzi o rozmowy, to dźwięk słyszymy na obu słuchawkach, a nie tylko na jednej. Dobra, kolejna istotna sprawa to wygoda użytkowania. U mnie około godziny byłem w stanie mieć je założone bez żadnego dyskomfortu. Po tym czasie czułem delikatne uciskanie w małżowinie usznej, ale chcę zaznaczyć, że ogólnie mam taki problem z takim typem słuchawek i podobnie sprawa się miała z AirPodsami, więc bardzo prawdopodobne, że Wy nie będziecie czegoś takiego odczuwać. A ile można siedzieć w nich najdłużej? U mnie średnio około 2,5 godziny. Co prawda producent zaznacza, że jest to około 3 godzin, ale tak jak mówię, u mnie raczej tak 2,30, 2,40. Z tym nie ma źle, bo energii z naładowanym etui wystarczy nam aż na 19 godzin słuchania muzyki, więc jak najbardziej taki zasięg jest przyzwoity. No i jeszcze jedna sprawa.
Zasięg i parowanie. Tutaj duży plusik, bo w domu nie miałem żadnego problemu ze zrywaniem połączenia, nawet przy przemieszczaniu się między piętrami. Na zewnątrz podczas spaceru również nie słyszałem żadnych zakłóceń sygnału. Szybkość parowania ocenię na taką okej, nie ma źle, ale też nie jest najszybciej. Niestety nie znalazłem możliwości słuchania muzyki tylko na lewej słuchawce i wszystko wskazuje na to, że to prawa jest tą główną, więc dopiero po wyciągnięciu prawej słuchawki lewa się z nią paruje i można słuchać już muzyki na obu słuchawkach. Natomiast po schowaniu tylko prawej słuchawki do case'a muzyka przestanie grać. Możecie być jeszcze ciekawi, jak wygląda sprawa z filmami i tutaj nie ma zaskoczenia ani opóźnienia. Filmiki z YouTube'a odtwarzałem bez żadnego przesunięcia pomiędzy dźwiękiem i obrazem, więc jak najbardziej te słuchawki się do tego nadają. Pytanie, czy to wszystko jest warte takiej ceny? Szczerze mówiąc, to na pewno warto rozważyć słuchawki od tego producenta. Cena nie jest mocno wygórowana, a przynajmniej jest jakąś konkurencją dla zwykłych AirPodsów. Dźwięk jest jak najbardziej ok. Zasięg i bateria również. Może brakowałoby mi tej lewej słuchawki w trybie samodzielnym, ale to też nie jest jakaś tragedia. Dlatego jeżeli szukacie słuchawek TWS, ale nie chcecie kupić tych dokanałowych, to jak najbardziej model JBL Tune 220 jest fajną opcją. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to zapraszam do komentowania pod tym filmem, a jeśli ten filmik się wam podobał, to mile widziane są łapki w górę i subskrypcje. Chyba że coś się wam nie podobało, to też napiszcie to w komentarzu, a ja jak zwykle to przeczytam i potem usunę, bo to niemożliwe, żeby moje filmy się komuś nie podobały. Tymczasem dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku.